Tęsknisz za Polską? Nie jest łatwo. Zacznę od takiego banału, czyli jedzenia. Chyba każdy, kto jest na emigracji, tęskni za polskim jedzeniem, a jeśli nie konkretnie za polską kuchnią, to po prostu za jakimiś konkretnymi produktami. Jak się mieszka 20 kilka lat w kraju, albo i więcej w niektórych przypadkach, to ma się takie swoje produkty, które się gdzieś tam kupuje w sklepie co tydzień czy co kilka dni, jakieś swoje ulubione marki, jakieś swoje ulubione gotowe dania, czy jakiś ulubiony chleb. I to wszystko się kupuje, do tego jest się przyzwyczajonym, że się idzie do sklepu i to tam jest. Natomiast jak ja przyjechałam do Izraela, to bardzo ciężko jest mi do tej pory się przestawić na coś takiego, że jestem w supermarkecie, a tam nie ma tego, co ja zawsze przez prawie całe swoje życie kupowałam. Nie ma na przykład moich ulubionych paczkowanych pierogów. Są w Izraelu pierogi, natomiast oczywiście one z pierogami polskimi nie za wiele mają wspólnego. Poza tym to chodzi głównie nie tyle o same pierogi jako potrawę, co po prostu jakieś tam konkretne marki pierogów, bo ja sama pierogów nie lepię, tylko kupuję gotowce, które się do tej pory po prostu kupowało. Tak samo jest na przykład z mrożoną pizzą. Gdzieś tam miałam swoją ulubioną markę mrożonej pizzy, która jest w Europie tylko, z tego co się orientuję. Natomiast w Izraelu tej marki nie ma, a pizze mrożone izraelskie są okropne, po prostu niezjadliwe. W każdym razie są takie produkty, do których jest się przywiązanym, a po prostu na emigracji ich nie ma i trzeba sobie od nowa znaleźć jakieś swoje ulubione, a każdy kraj ma swoje smaki, więc na przykład mi wiele smaków, jeśli chodzi o raczej takie zakupy supermarketowe, to wiele rzeczy mi po prostu w Izraelu nie podchodzi, bo jestem przyzwyczajona do innych smaków. Ogólnie jedzenie w Izraelu jest bardzo dobre, więc ja się cieszę, że akurat tutaj przyszło mi mieszkać, ale tak czy siak, jeśli chodzi o jakieś tam gotowe produkty, to po prostu ich tutaj nie ma i to jest naprawdę, wydaje się może mało istotne, ale jest problematyczne. Co do jedzenia, najbardziej chyba na świecie to brakuje mi malin i jak jestem w Polsce, to po prostu obżeram się kilogramami. Są w Izraelu maliny, natomiast po pierwsze one są tutaj niezwykle rzadko. Po drugie, jeśli już są, to sprzedaje się je w takich bardzo malutkich paczuszkach, na przykład 80 albo 100 gram. I taka paczka 100 gram kosztuje w przeliczeniu na złotówki 30 zł. Więc jak zobaczyłam w sklepie maliny, to pomyślałam sobie, jej, wreszcie sobie kupię maliny. No i podchodzę, żeby sobie je wziąć, a tam patrzę, cena 30 zł za 100 gram malin. Więc stwierdziłam, może wcale aż tak bardzo nie lubię malin. Cisza. W Polsce jest po prostu bardzo cicho. Nawet w dużych miastach. Ja jestem z Warszawy, tam się urodziłam i tam się wychowałam, więc wiem, jak się żyje w dużym mieście w Polsce i jest tam 100 razy ciszej niż w Izraelu. Tak jak mówiłam w wielu odcinkach, Izrael jest bardzo głośny i to zarówno przez to, że ludzie są głośni, jak i przez to, że wszyscy bardzo często trąbią. Oprócz tego dużo się buduje, więc jest naprawdę cały czas harmider. I ja na przykład zastanawiałam się, dlaczego w Izraelu tak bardzo się męczę, dlaczego takie codzienne obowiązki tak mnie męczą, bo w Polsce czegoś takiego nie było. Na przykład w Polsce dla mnie zakupy w supermarkecie to była forma relaksu w pewnym sensie. Ja sobie jechałam samochodem, spokojnie, włączyłam sobie muzyczkę, potem biorę sobie koszyk w supermarkecie, powolutku sobie robię zakupy, wybieram sobie produkty, nikt na mnie nie krzyczy, nikt mnie nie popycha, nikt się nie wciska w kolejkę, więc te zakupy były po prostu taką, nawet w pewnym sensie, formą odpoczynku dla mnie. Ja to bardzo lubiłam. I zastanawiałam się ostatnio, dlaczego w Izraelu, jak idę na zakupy spożywcze, to wracam po prostu padnięta. I myślę sobie, przecież ja dzisiaj nic nie robiłam. Byłam tylko w sklepie. Dlaczego jestem tak zmęczona? Natomiast później sobie to analizowałam i stwierdziłam, że jak byłam tutaj w sklepie, to wszyscy krzyczą, bo są niecierpliwi. Na przykład ktoś tam chce wziąć bilecik na parking, druga osoba też chce wziąć bilecik, przepychają się między sobą, krzyczą, bo są niecierpliwi. Izraelczycy są bardzo niecierpliwi, nie chcą czekać nawet minuty, ma być tu i teraz, w ogóle żadnej dyskusji. Sprzedawczyni na nich krzyczy za to, że są niecierpliwi, oni na nią krzyczą, bo jest powolna. Potem ktoś ci się wciska w kolejkę, ktoś tam cię uderzy wózkiem i te wszystkie małe rzeczy sprawiają, że ma się po prostu głowę kwadratową w tym supermarkecie, wraca się do domu i chce się tylko położyć i odpoczywać. Dlatego dużo rzeczy w Izraelu kosztuje mnie dużo więcej energetycznie. W Polsce takie codzienne obowiązki mnie tak bardzo nie męczyły. Tutaj nawet takie proste rzeczy typu wyjście do sklepu czy spotkanie się ze znajomymi
jest po prostu, wymaga dużo większych nakładów energii i dlatego człowiek jest po prostu cały czas tutaj zmęczony. Oczywiście ktoś, kto nie jest do tego przyzwyczajony, bo myślę, że Izraelczycy, na nich to tak nie oddziałuje, natomiast na mnie, na osobę pochodzącą z Europy, z Polski, gdzie jest cicho, porządek, spokojnie i tak dalej, wszystko powoli, jest to po prostu bardzo, bardzo męczące. Brak transportu publicznego w weekend. Izrael jest krajem wyznaniowym. Tutaj w szabat, czyli od piątku około godziny 16 mniej więcej do soboty wieczorem nie funkcjonuje transport publiczny. Trochę Was okłamałam, bo powoli się to zmienia i są teraz busy szabatowe, które jeżdżą, nie orientuję się, ale wydaje mi się, że tylko kilka razy dziennie. To nie jest tak, że to jest autobus co 10 minut, tak jak standardowy autobus. I one jeżdżą też tylko w takie punkty strategiczne, czyli na przykład dojeżdżają na plażę, bo wiadomo, że dużo osób w weekend chce sobie iść nad morze. Natomiast one nie dojeżdżają wszędzie. I na przykład taka prosta rzecz jak spotkanie się ze znajomymi w weekend, która w Warszawie była dla mnie po prostu bardzo łatwa. Umawiałam się, brałam autobus i jechałam na spotkanie ze znajomymi. W Izraelu umówienie się z kimś w weekend to po pierwsze ja tego unikam, bo to jest po prostu za skomplikowana operacja, a jeśli już to robię, to tak jak mówię, muszę to wszystko rozplanować, bo zaraz się musimy zastanowić, jak my wrócimy na przykład w piątek po 16, bo już nie ma autobusów. W sobotę jak się umówić, no też ciężko, no chyba, że się weźmie taksówkę. Taksówki są w Izraelu bardzo, bardzo, bardzo drogie. Myślę, że około 3-krotnie droższe niż w Polsce. Więc dla mnie to było w ogóle nie do pomyślenia, jak w XXI wieku mogę mieć taki problem, że nie mam autobusu w weekend w dużym mieście, w Tel Awiwie. Natomiast bardzo, bardzo dużo osób, większość mieszkańców Izraela protestuje i myślę, że dlatego właśnie też przez te protesty zorganizowano te busy szabatowe i myślę, że z czasem będzie ten transport publiczny, bo jednak większość mieszkańców po prostu się na to nie godzi, żeby w weekendy nie było autobusów. Ubrania. Ubrania w Izraelu nie tylko są drogie, bo nawet w tych samych sieciówkach, które mamy w Polsce, tutaj ceny są dużo wyższe niż u nas. Natomiast problemem moim zdaniem jeszcze większym to niż sama cena jest to, że po prostu jakość tych ubrań jest dużo gorsza. W Izraelu znaleźć coś uszytego z bawełny po prostu z mojego doświadczenia wynika, że graniczy z cudem. I kiedy szukałam na przykład swetra na zimę, to byłam w szoku, że sweter w sieciówce kosztuje 450 szekli, potem patrzę sobie na metkę, a ten sweter jest uszyty z poliestru, więc myślę sobie, jakim cudem ten sweter kosztuje tyle pieniędzy, zwłaszcza, że jest wykonany z tak niepraktycznego materiału. Wiadomo, że człowiek się spoci i tak dalej. Tak samo zastanawiam się nad tym, bo przecież Izrael jest krajem bardzo gorącym. Tutaj są straszne upały, więc w ogóle bawełna i ubrania z lnu to powinna być jakaś podstawa. Natomiast nawet t-shirty gdzieś tam w lato, jak chcę sobie kupić, to większość z nich jest uszyta właśnie z jakichś innych materiałów, w których cały czas się człowiek poci. I plus kosztuje 3 razy więcej niż w Polsce. Więc na przykład dużo Izraelczyków albo obcokrajowców mieszkających w Izraelu jeździ za granicę. Izraelczycy często jeżdżą do Polski, do Warszawy z taką dodatkową walizką, biorą sobie nadbagaż i po prostu robią zakupy ciuchowe w Polsce, dlatego że jest nie tylko taniej, ale w ogóle jakość tych ubrań jest też dużo lepsza. Brak tanich alternatyw. Tak jak mówię, w Izraelu jest drogo, oczywiście pensje też są dużo wyższe niż w Polsce, więc może to się nawet w jakimś stopniu równoważy. Tak czy siak najgorsze, jeszcze gorsze od tych cen jest to, że nie ma po prostu takich tanich alternatyw. Na przykład w Polsce możecie zrobić zakupy w supermarkecie, nie wiem, z tych droższych to chyba jest Piotr i Paweł, a możecie iść do Biedronki, gdzie będzie 2-3 razy taniej. W Izraelu czegoś takiego nie ma. Oczywiście są supermarkety trochę droższe i trochę tańsze, natomiast w dalszym ciągu te tanie są bardzo drogie, więc nie ma takiej możliwości, żeby znaleźć taki naprawdę super tani supermarket, gdzie możecie kupić jedzenie w dużo niższych cenach. Tak czy siak będzie drogo. Tak samo jest na przykład z Ikeą. Wiecie, idea sklepu Ikea jest taka, że możecie kupić średniej jakości meble w miarę niskich cenach. Oczywiście te meble nie są jakieś bardzo złe, ale to też nie jest najwyższa jakość. Natomiast w Izraelu, nie wiem jaka jest idea istnienia Ikei, bo Ikea w Izraelu jest tak droga, że dostaje się właśnie średniej jakości meble za bardzo wysoką cenę, więc zastanawiasz się w takim razie, po co w ogóle ta Ikea, bo ona z założenia miała dawać niższe ceny za to, że po prostu jest trochę gorsza jakość mebli. Natomiast w Izraelu jakość jest taka sobie, a ceny w dalszym ciągu są mega wysokie. Jazda autem.
Ja w Warszawie bardzo dużo jeździłam samochodem i to też była znowu taka rzecz, która mnie mega relaksowała, dlatego że nawet często brałam sobie samochód po prostu, żeby sobie tak bez celu pojeździć, włączałam sobie muzykę i sobie jeździłam po Warszawie. Natomiast dlatego, że w Izraelu ruch drogowy jest szalony. Po prostu ludzie jeżdżą jak wariaci i cały czas trąbią i wyprzedzają się i jadą 2 pasami równocześnie, nie wiadomo dlaczego. Motocykle gdzieś tam się wpychają pomiędzy te samochody, nikt nie patrzy w lusterka. Jest po prostu niebezpiecznie i osoby, które się tutaj urodziły, są do takiego stylu jazdy przyzwyczajone i oni sobie naprawdę świetnie dają radę w tych warunkach. Natomiast dla mnie to jest po prostu coś niewykonalnego i ja cały czas boję się tutaj jeździć. Czasami jak się odważyłam, to tylko gdzieś tam w nocy, jak ulice są prawie puste. Natomiast tak mnie stresuje tutaj jazda samochodem, że znowu dla mnie po prostu to przestaje mieć jakikolwiek urok, dlatego że jazda samochodem dla mnie była formą relaksu. W Izraelu jest po prostu przykrym obowiązkiem, który gdzieś tam trzeba odbębnić, chce się gdzieś dojechać, to się bierze samochód. Tak samo jak na przykład parkowanie. W Izraelu, głównie w Tel Awiwie, jest bardzo ciężko o miejsca parkingowe, a jeśli już są, to są bardzo małe miejsca parkingowe i w 90% jest to parkowanie równoległe, więc ogólnie ten rodzaj parkowania jest dużo trudniejszy niż parkowanie prostopadle, więc tutaj jest jeszcze trudniejsze, dlatego że te miejsca są dużo mniejsze niż w Warszawie, każdy gdzieś tam się wciska i ja zawsze się zastanawiam, jak patrzę, jak oni parkują i jakim cudem oni tam w ogóle zaparkowali w tak małym miejscu i jak oni w ogóle wyjeżdżają z tego miejsca parkingowego, bo nie kłamiąc, w ogóle nie koloryzując, czasami odległości między zaparkowanymi autami to jest, nie wiem, 2-3 cm. Brakuje mi też roweru, dlatego że Izrael jest bardzo ciasny, brakuje mi tutaj przestrzeni. Izrael jest bardzo małym krajem, buduje się budynek na budynku. Praktycznie wszystkie budynki są wybudowane przy drogach, przy ulicach. Nie wiem, czy widziałam kiedykolwiek jakiś budynek w Izraelu, który jest gdzieś tam na uboczu i po prostu nie jest przy ulicy. Oczywiście jest różnica, jak mieszkacie przy głównej ulicy, a przy jakiejś tam mniejszej, ale tak czy siak zawsze te samochody pod waszymi oknami będą przejeżdżać w Izraelu, głównie właśnie w Tel Awiwie raczej o tym mówię, więc brakuje tej przestrzeni, brakuje takiego oddechu, nie ma się gdzie schować, chodniki są bardzo wąskie. Niestety na chodnikach też się często parkuje, więc później nie można w ogóle przejść. Zastanawiam się, jak na przykład matki z wózkami, z dziećmi w ogóle tutaj spacerują. Ja mam problem, żeby spacerować z psem, więc w ogóle rower odpada, mało jest ścieżek rowerowych i jakby się chciało naprawdę tak fajnie pojeździć rowerem, żeby mieć trochę miejsca i prostą drogę, to trzeba pojechać do jakiegoś dużego parku, gdzie jest tych rowerów dużo, więc znowu wcale nie ma się miejsca. Dlatego więc, że nie ma tej przestrzeni, bo brakuje mi po pierwsze takich spacerów dłuższych, bo tutaj spacery nie są przyjemne i brakuje mi właśnie jazdy rowerem. Czystość. Ojejku, jak mi tego brakuje. To jest chyba moja największa tęsknota, jeśli chodzi oczywiście, nie mówię tutaj o ludziach, za którymi tęsknię w Polsce. Dzisiaj rozmawiamy raczej o takich rzeczach i udogodnieniach, których mi z Polski brakuje. Więc w Polsce jest naprawdę bardzo czysto i tego się nie docenia na co dzień, bo wiecie, ja tam dorastałam, więc dla mnie to była codzienność. Jakby myślałam, że tak jest w większości miejsc na świecie, po prostu jest czysto, to chyba normalne, prawda? Okazuje się, że wcale to nie jest normalne i w Izraelu jest po prostu brudno. Izraelczycy mają dużo bardziej luzackie, bym to tak powiedziała, nastawienie do czystości. W swoich domach mają zazwyczaj czysto, natomiast problem jest i w ogóle są bardzo higieniczni, jeśli chodzi o higienę osobistą. Natomiast gorzej jest z tym, co się dzieje na zewnątrz. Jest bardzo dużo śmieci na chodnikach, na ulicach. Po prostu ktoś wypije sobie czy zje i rzuca na chodnik, pomimo tego, że ma 50 metrów dalej kosz na śmieci. Tak samo na plażach jest często dużo śmieci. One są regularnie sprzątane, natomiast ludzie właśnie myślą, że ktoś to posprząta po nich, więc po co oni będą zbierać. W ogóle jest też brudno, jeśli chodzi nie tylko o śmieci, ale na przykład o to, że wiecie, w Polsce sklepy czy restauracje są bardzo czyste, zwłaszcza dba się na przykład o czystość witryny, szyby są wypucowane na błysk. Tutaj bardzo często nawet szyby w ekskluzywnych, drogich sklepach są po prostu bardzo brudne, niemyte od miesięcy albo i lat i nikt po prostu na to nawet nie zwraca uwagi. I Izraelczycy trochę nie mogą zrozumieć w ogóle,
why do you care? Co Cię obchodzi? Przecież to nie jest Twoje mieszkanie. Okej, to nie jest moje mieszkanie, ale idę ulicą i po prostu, no przepraszam, ja jestem chyba estetką i lubię mieć ładnie, lubię mieć czysto. Przeszkadza mi to, jak idę ulicą i jest po prostu brudno, no ale dla nich to nie jest żaden problem, bo po prostu są do tego przyzwyczajeni. Myślę, że jak ja bym się tutaj urodziła, to też bym na to pewnie nie zwracała uwagi. Natomiast jak jadą właśnie do Europy, to często mówią mi, no faktycznie teraz widzę te różnice, jak tutaj jest czysto, no ale potem wracają do Izraela i znowu przyzwyczajają się do tego, co jest, więc tej czystości polskiej bardzo, bardzo mi brakuje. Ostatnia rzecz, o której dzisiaj pomyślałam, to oczywiście nie ostatnia rzecz, za którą tęsknię, bo jakbym miała Wam wymienić wszystkie rzeczy, za którymi tęsknię, to odcinek trwałby 2 godziny. Domyślam się, że nie chcecie tutaj ze mną tyle siedzieć, ale taka ostatnia rzecz szczególnie przyszła mi dzisiaj na przykład do głowy, że w Polsce w lato są dłuższe dni. Poprawcie mnie, bo po prostu nie wiem, z czego to wynika. Mój facet mówi, że w Europie tak w ogóle jest, natomiast w Izraelu jest tak, że pomimo tego, że ogólnie oczywiście jest dużo więcej dni słonecznych w roku, bo w Izraelu 300 dni w roku świeci słońce, natomiast świeci krócej w ciągu dnia. Myślę, że około 19-20 jest już ciemno. Natomiast w Polsce w lato, pamiętam jak byłam dzieckiem, to 21:30 jeszcze było jasno. Teraz też myślę, że 21, 22 chyba dopiero się ściemnia, z tego co pamiętam. Tutaj już 19:20 jest ciemno, więc te dni są krótsze. No i też tego się nie zauważa, jak się w Polsce mieszka, a jak się gdzieś wyjedzie za granicę, to właśnie bardzo mnie to zdziwiło, że jest dopiero 19, już jest ciemno. Okej, to by było tyle na dzisiaj. Osoby, które mieszkają za granicą na emigracji, bardzo proszę dajcie znać w komentarzach, za czym Wy tęsknicie, bo jestem bardzo ciekawa, jakie są właśnie Wasze odczucia, czego Wam brakuje. A osoby, które mieszkają w Polsce, chętnie usłyszę od Was, co Wy doceniacie w Polsce, co zauważacie, że jest u nas, a nie ma na przykład w innych krajach, co jest takie wyjątkowe, co Wy właśnie na co dzień zauważacie i doceniacie. Dajcie łapki w górę, jeśli Wam się odcinek podobał, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Buźka, hej!